No, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja dzisiaj trochę z zaskoczenia, ale dlatego, że jestem przeziębiona i dzisiaj Power Walk będzie, słuchajcie, wyjątkowy, bo będzie Power Walkiem z domu. Dzisiaj prowadzę go ja, Joanna Flis, jak co tydzień będę Wam opowiadała o uważności, ale nie jestem w stanie tego zrobić na świeżym powietrzu. Niestety dzisiaj spacer mnie omija, dlatego że mój głos na to nie pozwala i mój stan zdrowia na to nie pozwala, ale nie ominie mnie spotkanie z Wami, bo przychodzę do Was po to, żeby Wam poopowiadać o uważności na tyle, na ile głos mi pozwoli. U mnie dzisiaj pogoda zimna, za oknem lekko pruszy śnieg. Mam nadzieję, że te warunki są również u Was na tyle atrakcyjne, żeby spacer był przyjemny. No, życzę Wam tego i przy okazji postaram się Wam towarzyszyć, opowiadając o różnych, słuchajcie, rzeczach na tyle, na ile, jak słyszycie, mój aparat mowy się na to zgodzi. Życzę Wam udanego spaceru, a ja Wam dzisiaj opowiem o nudzie i o tym, dlaczego tej nudy, słuchajcie, doświadczamy, bo w kontekście właśnie uważności zagadnienie nudy ma duże znaczenie. Większość z nas pamięta z dzieciństwa taki stan znudzonego młodego człowieka albo znudzonego dziecka, własnego znudzenia, który był stanem dość, słuchajcie, nieprzyjemnym. Nieprzyjemnym z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mało kto rozumie nudę jako uczucie, poświęca jej szczególną uwagę i jakąś taką obdarza ciekawością. Po drugie, środowisko, w którym my się wychowywaliśmy, nie bardzo z tą naszą nudą potrafiło postępować. To znaczy większość pewnie z Was słyszała, że jak się nudzisz, to się rozbierz, odłóż ciuchy na boki i ich popilnuj. Albo jakieś różne inne hasła, które miały deprecjonować ten stan takiego poczucia, no właśnie, pewnej niewygody wynikającej z tego, że nic nie robimy, tak? Pewnej niewygody wynikającej z tego, że jest mało bodźców, że ten mózg dostaje taki sygnał, że ta sytuacja, w której my aktualnie jesteśmy, jest dla nas za mało angażująca, bo o tym jest nuda. Ta nuda też była przeszkodą w szkole, ponieważ nudne lekcje, nudne, słuchajcie, prace domowe, nudne zajęcia, które wyzwalały właśnie w ten stan mózgu, w którym on szuka stymulacji i pobudzenia, była ogromną przeszkodą i w szkole też była traktowana jako sygnał o niegrzeczności ucznia, a nie sygnał o niewystarczającej intensywności zajęć, więc nuda ma złą passę. Jako ludzie od tej nudy uciekamy, bo jest ona z natury rzeczy dość niewygodna, tak? Niewygodna, ponieważ ma nas, jej celem jest taka stymulacja nas do poszukiwania jakiegoś intensywnego pobudzenia na zewnątrz. Tak jak Wam mówiłam, nuda to jest, słuchajcie, taki impuls, sygnał od naszego organizmu, od naszego mózgu do nas. Taki sygnał, który ma być niewygodny, jak coś Cię tam swędzi, to się podrapiesz i bardzo podobnie jest, słuchajcie, z nudą. To jest taki sygnał, że środowisko, w którym jesteś, jest zbyt mało angażujące. Jest w nim zbyt mało bodźców. Co my robimy z tą nudą? Najczęściej robimy bardzo takie przypadkowe, impulsywne rzeczy. Tak? Ludzie jedzą z nudy, przeglądają media społecznościowe z nudów, oglądają jakieś kolejne filmy z nudów. Niektórzy uprawiają aktywność fizyczną, to akurat jest korzystne. Słuchajcie, wybaczcie, ale muszę gardło przepłukiwać, żeby móc mówić z nudy. Więc sięgamy po różne angażujące nas aktywności. Są ludzie, którzy tak bardzo boją się stanu nudy, że w zasadzie nigdy nawet do niego nie dopuszczają. Nie dopuszczają do tego, żeby pobyć w tym stanie niewygody. Z perspektywy takiej ewolucyjnej, jak popatrzymy na to, co mówią psychologowie ewolucyjni, no to się zorientujemy, że nuda, jego uczucie rozwinęła się po to, by nas popychać do działania. Po to, żebyśmy mieli taką gotowość do tego, aby poszukiwać nowych możliwości i w przeszłości ta nuda pozwalała nam przetrwać.
naszym przodkom pozwalała przetrwać. No bo między innymi zmuszała ich do tego, żeby eksplorowali nowe zasoby, zmuszała ich do tego, aby poszukiwali nowych miejsc i rozwiązywała problemy. Popatrzcie, to było bardzo ciekawe. Kiedy okazywało się, że otoczenie jest mało angażujące, czyli czytaj według naszych przodków nie jest zagrażające, tak? Bo otoczenie, które jest mało angażujące, to jest otoczenie, które jest mało zagrażające, no bo jakieś tam niebezpieczeństwo, umówmy się, było bardzo angażujące dla naszych przodków, więc jeżeli oni mieli poczucie, że coś nie jest angażujące, no to musieli też mieć poczucie, że są bezpieczni. I wtedy w tych bezpiecznych warunkach, mało angażujących warunkach, mózg wysyła impuls do naszego organizmu, że no coś by tu, nie? Coś by tutaj się chciało porobić, ale nie wiadomo co. Trochę nudno, trochę bez sensu, trochę rusz się i coś zrób ze swoim życiem, ta nuda Ci podpowiada. Masz teraz okienko. Masz okienko poczucia bezpieczeństwa, masz okienko braku stymulacji, masz okienko braku jakichś bieżących problemów. No, coś by tu się przydało w tym okienku porobić. No i w ten sposób nuda pomagała nam przetrwać, no bo najprawdopodobniej nasi przodkowie pod wpływem nudy eksplorowali otoczenie, odkrywali nowe miejsca, być może rozwiązywali jakieś inne nienaglące problemy, no i przede wszystkim sięgali po kreatywność. Tak? Kreatywność jako taką zdolność umysłu do tego, żeby szukać nowych rozwiązań, żeby myśleć w sposób nieszablonowy, żeby myśleć w sposób niestandardowy, słuchajcie, żeby po prostu złamać dotychczasowy sposób myślenia o na przykład rozwiązaniu jakiegoś problemu. Z kreatywności wynikają eksperymenty różne, które ludzie robili, ale też ich odkrycia różnego rodzaju, tak? Takie odkrycia, które dzisiaj są dobrodziejstwem cywilizacji, za które jesteśmy wdzięczni. Dr Sandy Mann, taka babeczka z Uniwersytetu w Lancashire, ona zrobiła badania i odkryła, że ludzie, którzy się nudzili, czyli ci ludzie, którzy mieli takie poczucie właśnie głębokiej nudy, to są ludzie, którzy w kolejnej jakby turze zadania, oni mieli za zadanie przepisywać numery telefonu z książki telefonicznej do telefonu. I ci, którzy się nudzili w trakcie tego zadania, oni w kolejnym zadaniu byli dużo bardziej kreatywni. To pokazuje, że nuda rozwija się i stymuluje, jak się nuda rozwija, to też stymuluje naszą kreatywność, tak? I to jest ważna informacja, dlatego że nuda w takim razie jest pewnym darem. Po pierwsze, pobudza w nas pewną motywację do działania, łamania dotychczasowych schematów. Po drugie, jest informacją, że jesteś w dość dobrym miejscu i możesz zrobić coś teraz nietypowego. A po trzecie, pobudza naszą kreatywność. Naukowcy też odkryli, że nuda zmusza nas mózg do tak zwanego błądzenia, słuchajcie, myślami, czyli to, co stymuluje właśnie wyobraźnię i co stymuluje kreatywne myślenie. I to dlatego niektóre z najlepszych pomysłów wpadają nam właśnie do głowy wtedy, kiedy bierzemy prysznic, wtedy, kiedy spacerujemy bez celu, wtedy, kiedy sprzątamy jakieś tam automatycznie mieszkanie, wtedy wpada nam do głowy bardzo dużo rozwiązań. Jaki jest z tego morał? Taki jest z tego morał, że współczesny człowiek z lęku przed nudą, z którą nie wie, co zrobić, nie umie z nią postępować i którą chce zaspokajać tylko taką stymulacją, która jest źródłem dopaminy, no robi wszystko, żeby do tej nudy nie dopuścić i to robi wszystko, żeby do tej nudy nie dopuścić, słuchajcie, najczęściej jest bezproduktywne, najczęściej jest nisko kreatywne, najczęściej nie jest satysfakcjonujące. I jedną z praktyk takich, która towarzyszy rozwojowi świadomego, uważnego umysłu, jest właśnie praktyka obserwowania, czy w ogóle w moim życiu występuje nuda. Jeżeli tak, to kiedy? Co ja z tą nudą robię? Jak ja się pod wpływem tej nudy czuję? Do czego ona mnie zaprasza? Jak się przejawia we mnie właśnie ten błądzący, kreatywny umysł, czy po to, żeby go nie gasić, żeby go nie omijać, żeby przed nim nie uciekać. Ja myślę, że 90% z Was pewnie codziennie przed tą nudą, jak nie codziennie, to w weekendy, czasami dla niektórych weekendy są trudne do wytrzymania, dla niektórych do wytrzymania trudne są wyjazdy, jakieś wycieczki, no bo właśnie to jest taki pęd, taki ciągły pęd uciekania przed nudą, która wydaje nam się niepożądana, niepotrzebna,
niewygodna dla naszego, słuchajcie, umysłu. Mamy 5 typów nudy, które możecie u siebie poobserwować. Do tego Was dzisiaj bardzo, bardzo zachęcam, żebyście spróbowali sobie poobserwować, które typy u Was występują, ale też popatrzeć właśnie na nudzący się umysł jak na pewne zjawisko. Jak patrzymy na zjawisko w przyrodzie, jak patrzymy na zmieniającą się aurę za oknem, przepraszam Was, albo na niebie, to tak Was też zachęcam do tego, żebyście popatrzyli na nudę, po to, żeby tę część dla siebie stanu emocjonalnego, ale też stanu umysłu odblokować i oswoić na nowo, bo nie można mieć uważnego umysłu, uciekając przed jego różnymi stanami skupienia. Trochę jest tak, że umysł przypomina niebo i na tym niebie się pojawiają różne zjawiska atmosferyczne i my przed niektórymi uciekamy. I oswajanie się z uważnością to też oswajanie się z tym, jakie są te zjawiska atmosferyczne w naszej głowie, jakie uczucia się w nas przejawiają, w jakich stanach skupienia ten nasz umysł potrafi być, albo rozproszenia, co to znaczy, że ten umysł jest błądzący. No i mamy 5 typów. Pierwsza to jest nuda taka obojętna. To jest taki rodzaj nudy, która może być dla Was najłatwiejsza do rozpoznania, bo ona jest związana z uczuciem spokoju i brakiem zainteresowania czymkolwiek. Tak się chce ponudzić, czyli nic nie robić, tak trochę poczuć, że jestem w mało angażującym środowisku, ale to jest dla mnie uczuciem spokoju, tak? Jest to dla mnie uczuciem, wiąże się to dla mnie z uczuciem spokoju. Jest to dla mnie relaksujący moment, tak? Czyli nuda obojętna. Druga to jest nuda taka kalibrująca, taka nuda, która zaczynamy szukać nowych bodźców i jakichś nowych zajęć, tak? Nagle się okazuje, że ja się nudzę, już nie mam w związku z tym uczucia spokoju, bo już sobie odpoczęłam w tej nudzie obojętnej wcześniej. Mamy raczej uczucie pewnej niewygody. No i sobie właśnie wędruję, tak? Wędruję sobie po różnych pomysłach, ideach, szukam jakichś różnych, słuchajcie, rozwiązań. Zaczyna to kalibrować moje zachowanie, bo szukam nowych zajęć i bodźców. Trzecia to jest nuda reaktywna, czyli takie już nie szukam, już jestem poirytowana, już jestem niespokojna, już chcę coś zmienić, ale nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem jak, jestem poirytowana, nuda reaktywna, jestem nadmiernie reaktywna, znudzona, sfrustrowana, z poczuciem bezsensu. Taki, słuchajcie, rodzaj nudy może być bardzo nieprzyjemny dla naszego organizmu i mocno tak łączy się z już taką złością, frustracją, lekką irytacją. Potem mamy taką nudę, słuchajcie, apatyczną, tak? Czyli najbardziej taki negatywny rodzaj, bo on się wiąże z poczuciem bezsilności, tak? Bezradności, bezsilności. Tutaj tracimy tą ciekawość, energię do tego, żeby szukać dla siebie bodźców. Czasami ludzie, jak są długo w szpitalu albo są długo chorzy, przeziębieni, to tej apatii doświadczają, tak? Ta apatia daje im poczucie, sprawia, że mają oni poczucie bezsensu, że mają poczucie bezsilności, że nie chce im się, że tracą witalność, energię życiową, ciekawość i na tą nudę apatyczną trzeba, słuchajcie, uważać, tak? No i 5. rodzaj to jest nuda pobudzająca, czyli towarzyszy jej taka energia i chęć działania, która może prowadzić, słuchajcie, do bardzo, bardzo kreatywnych pomysłów, czyli ta nuda, która pobudza kreatywność. Jak widzicie, mamy 5 sposobów na przeżywanie nudę. W zależności od tego, jaki jest stan naszego organizmu, jaka jest kondycja nasza w tej chwili, ile mieliśmy tej nudy i jaką mamy instrukcję obsługi do nudy, czyli nudę obojętną, nudę kalibrującą, nudę reaktywną, nudę apatyczną i nudę pobudzającą, tak? Czyli jeszcze raz pełną spokoju, kalibrującą, czyli szukam coś nie wiem czego, reaktywność, wszystko mnie wkurza, apatyczna, nic mi się nie chce i pobudzająca, znajduję nowe rozwiązania dla starych problemów. Znajduję nowe sposoby myślenia o starych problemach. Ja Was dzisiaj w tym naszym, spotkaniu zapraszam do tego, żebyście spróbowali
po pierwsze wyśledzić tę nudę, tak? Czyli zamiast traktować nudę jako problem, spróbujcie spojrzeć na nią tak uważnie i ciekawie, czyli na to, że jest to sygnał, że nasz umysł ma chwilę przerwy, że w ogóle my mamy chwilę przerwy, że możemy ją wykorzystać na jakąś refleksję i skupić się na chwili obecnej i żebyście zrobili to w takich kilku krokach. Po pierwsze, żebyście spróbowali, słuchajcie, tę nudę wytropić, tak? Czyli przestańcie walczyć z uczuciem nudy, a spróbujcie to uczucie nudy zidentyfikować, tak jakby rozpoznać. Kiedy już rozpoznacie to uczucie nudy, no to zamknijcie oczy, weźcie głęboki wdech, głęboki wydech i koncentrując się na wdechu i wydechu, obserwujcie, zwróćcie uwagę na swoje ciało, jakie odczucia pojawiają się w tym ciele, na swoje myśli, jakie myśli przepływają przez Was umysł i sprawdźcie, czy to jest dla Was stan spokoju, właśnie frustracji, jakiegoś takiego pobudzenia w poszukiwaniu stymulacji, czy to jest stan apatyczny, czy może właśnie jest to stan kreatywny. Spróbujcie wsłuchać się w ten stan nudy i pooglądać Wasze ciało, poprzyglądać się tej aurze umysłu, sprawdzić, co w tej aurze umysłu jest możliwe. Czy możliwe jest kreatywne myślenie, czy to jest właśnie czas na regenerowanie sił, czy to jest właśnie jakiś inny czas, który ma taką moc na przykład wzbudzenia w Was refleksyjnego myślenia albo właśnie takiego uważnego przyglądania się światu zewnętrznemu czy wewnętrznemu. I obserwowanie nudy z pewnością doprowadzi Was do wielu wniosków na Wasz temat. To znaczy możecie zobaczyć, czy w ogóle macie w życiu takie okienko na nudę. Czy są w Waszym życiu takie momenty, kiedy Wasz umysł może się zrelaksować, włączyć inny tryb i powiedzieć Wam, słuchaj, jest za mało angażująca. Czy Wy w ogóle macie takie momenty w życiu, kiedy Wasz organizm czuje się na tyle bezpieczny i niedostymulowany problemami z zewnątrz, problemami z wewnątrz, problemami z Waszego umysłu albo z Waszego życia realnego, czy Wasz organizm w ogóle ma takie momenty, że może pomyśleć sobie, jeżeli w ogóle możemy użyć tego słowa, ale dać taki sygnał, że jest bezpiecznie, jest dobrze, słuchaj, zajmij się czymś fajnym, kreatywnym, poszukaj czegoś dla siebie, pobaw się, tak? Duża część z Was może zauważyć, że nie macie takich momentów i wtedy to jest informacja, że jesteście przeładowani, tak? Nadmiernie przeładowani różnymi rzeczami. I że to nadmierne przeładowanie różnymi rzeczami pewnie wynika z jakiejś może nietrafionej organizacji czasu. Że może ten poranek ze spacerem to właśnie jest czas, żeby druga część tego spaceru, jeżeli gdzieś jesteście dalej, była częścią, w której Wy staracie się ograniczyć maksymalnie różne bodźce z zewnątrz. A może któryś dzień w trakcie weekendu mógł być tym dniem, w którym Wy ograniczacie ilość pracy, myślenia o pracy, o sprzątaniu, obowiązkach, muzyki, filmów, bodźców, po to, żeby Wasz umysł mógł czasem, chociaż raz w tygodniu, w tym magicznym stanie poszukiwania nowych rozwiązań się znaleźć, bo to jest bardzo dobry czas dla naszego umysłu, dla naszego rozwoju, dla naszych poznawczych możliwości. To jest też dobry sygnał dla naszej głowy, że jest w miarę bezpiecznie, tak? My nie możemy żyć ciągle w takim stanie ciągłej stymulacji, w której nasz umysł jest bombardowany non-stop bodźcami, nasze ciało, do tego stopnia, że nigdy nie robi okienka na długi odpoczynek, nigdy nie robi okienka na błądzenie myślami, nigdy nie robi okienka na jakieś refleksyjne myślenie. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam, słuchajcie, dzisiaj z tego miejsca spokoju, słuchajcie, bo wyjście jest dla mnie zakazane. Życzę Wam, zachęcam Was do tego, żebyście tak poćwiczyli, a ja Wam życzę udanego dnia, udanego tygodnia. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że ja już w dużo lepszej kondycji fizycznej, słuchajcie. I już mam nadzieję, że ten cały to całe oskrzelowe doświadczenie już będzie za mną i że będę mogła razem z Wami spacerować, wędrować i opowiadać Wam o różnych rzeczach. Trzymajcie się, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Zdrowia Wam życzę i dobrego, zdrowego nudzenia się. Trzymajcie się. Hej, hej, pa, pa.